Cześć! W dzisiejszym odcinku opowiem o Morzu Karaibskim. Zapraszam na film. Morze Karaibskie jest morzem przybrzeżnym, co oznacza, że jest akwenem odciętym od otwartego oceanu poprzez łańcuchy wysp. Morze Karaibskie jest częścią Oceanu Atlantyckiego. Samo morze znajduje się pomiędzy Ameryką Południową i Północną, a tereny Morza Karaibskiego są nazywane mianem Karaibów. Nad tym akwenem leży wiele państw, w tym między innymi Wenezuela, Kolumbia czy Panama. Jego średnia głębokość to około 2 km, natomiast największa głębia znajduje się w rowie Kajmanów na głębokości ponad 7 km. Morze Karaibskie zostało odkryte w 1492 roku przez włoskiego odkrywcę Krzysztofa Kolumba. Stało się to w wyniku poszukiwania morskiej drogi do Indii. Kiedyś Morze Karaibskie było miejscem częstych ataków piratów na statki i pobliskie miasteczka. Dlatego zdecydowano się na wzniesienie niedaleko miasta portowego Portobello fortu o nazwie San Lorenzo. Jednak i to nie odstraszyło piratów przed atakami. Na Morzu Karaibskim piraci mieli swoje siedziby, w tym m.in. wyspa Tortuga czy Port Royal. Najbardziej znanym piratem, który grasował na Morzu Karaibskim, był Czarnobrody, a właściwie Edward Teach jest uważany za jednego z najgroźniejszych piratów żyjących w tamtych czasach. Co ciekawe, znajdujące się na Morzu Karaibskim terytoria wyspiarskie, których jest aż 22, należą do 12 krajów, a przez Morze Karaibskie biegnie kanał panamski, który łączy Atlantyk z Oceanem Spokojnym. Warto zwrócić uwagę na to, że nasz omawiany akwen znajduje się na dwóch płytach tektonicznych, a mianowicie karaibskiej i północnoamerykańskiej. Wody Morza Karaibskiego od otwartego oceanu oddzielają tak zwane łuki wyspowe, czyli łańcuchy wysp i wysepek wulkanicznych. Morze Karaibskie powstało w wyniku szczeliny, która podzieliła kontynent Pangea w erze mezozoicznej. Warto wspomnieć, że Morze Karaibskie dzieli się na 3 baseny, a konkretnie wenezuelski, jukatański i kolumbijski. W dzisiejszym odcinku to koniec. Do zobaczenia w kolejnym materiale.